Witamy bardzo serdecznie. O, jest i Andrzej. Cześć, witam. Jest i Bergman. Tak. I jako maszyna, i jako napis. No tak. Co my tu mamy ciekawego, Andrzej? Michał, tu jest TSW 2140. Jest to alternatywa dla średnich gospodarstw, dla mniejszych firm usługowych. Jest to maszyna przede wszystkim charakteryzująca się, jak nazwa z niemieckiego mówi, Tiefbettstreuer, czyli rozrzutnik niskopodłogowy. Charakteryzuje się tym, że jeżeli nie zastosujemy nadstawki powiększającej tej maszyny do blisko 17 m3, jesteśmy nawet niewielkiej wielkości ciągnikiem, z którym załadować tą maszynę. Okej, ale tą niskopodłogowość, że tak się wyrażę, zapewnia nam inny układ zawieszenia, czyli Dokładnie, układ jednoosiowy zamiast tandemu. Koła z boku. I to jest zaleta tego rozwiązania. Jako jedyni na rynku stosujemy skrzynię ładunkową przy rozwiązaniu jednoosiowym, skrzynia między kołami, o kołach za chwileczkę dopowiem. Szerokość jest 1,85 m. Czyli naprawdę to jest bardzo dużo. bardzo dużo na takie. Ale Na takie rozwiązanie. Ale dlatego to jest tak zrobione, że zastosowaliśmy tą skrzynię 1,85 m. Konsekwencją tego są koła, być może o niewielkiej szerokości, 48 cm, ale te koła są, zobaczmy jaka to jest średnica, 2,15 wysokość. To chciałem powiedzieć, że na tle jednoosiowców innych producentów naprawdę ta maszyna się wyróżnia. Czyli opory toczenia przy potężnej średnicy są potężnie zniwelowane. Dobrze, że o tym mówisz. Jeszcze ważna rzecz, te koła są niskociśnieniowe. Na tym po polsku, bardzo dokładnie po polsku, na tym przysłowiowym kapciu możemy jeździć i tym oponom kompletnie nic się nie dzieje. Czyli wytrzymałość, że tak powiem, ścianek jest niebotycznie duża. Dokładnie. Ale faktycznie klienci przy jednoosiowcach zadają właśnie to pytanie, bo nawet dziś miałem taką rozmowę, czy oby układ jednoosiowy da radę w polu w trudnych warunkach, bo on by tam chciał te koła szerokie, nie? Jeśli nie jest układ tandemowy. A ja mu mówię, że jest właśnie rozwiązanie specyficzne tutaj pod kątem możliwości stosowania niskiego ciśnienia, co powoduje też dużą powierzchnię styku, a tym samym dobre właściwości trakcyjne. Ja myślę, że każdy rolnik sobie odpowie na to pytanie, pracując z zwykłą taczką. Jeżeli mam wąskie kółko i wjadę w piasek, małej średnicy, nawet jak to kółko będzie w miarę szerokie i w piasek wjadę, ta taczka mi ugrzęźnie. Jeżeli mam w miarę duże pompowane koło, jest te pojadę sobie lekko, jak to się mówi. Tak, a tu, tak jak mówię, zachowujemy bardzo szeroką skrzynię ładunkową i to rozwiązanie troszeczkę na zasadzie takiej wrzutki powiem, czyli mamy rozrzutniki obornika tak naprawdę tutaj portfolio Bergmana, jednoosiowe, dwuosiowe, czyli tandemowe i tridemowe, czyli trzyosiowe. Tak, ale w tych jednoosiowych też bym rozróżnił, bo w seriach 1 i 2 i 3, seria 3140 również jest dostępna w wersji jednoosiowej, ale z kołami pod skrzynią ładunkową. Czyli na zasadzie tak samo jak jest układ tandemowy, tylko że jedna oś, mała średnica, ale szersza. Ale jakbyśmy jeszcze chcieli bardziej rozbierać te nasze rozrzutniki, no to chyba się ściemni dzisiaj, bo mamy z pionowym adapterem czterowałkowym, z pionowym adapterem dwuwałkowym. Mamy standardowy, tak jak tutaj akurat adapter talerzowy, 2 lub w tych dużych seriach 3 wałki poziome, adapter rozdrabniający i z talerzami rozrzucającymi, tak jak tutaj w wersji seryjnej. I jak również następne rozwiązanie, adapter talerzowy z rozwiązaniu V-Spray. Jedno kluczowe pytanie. Jak mamy rozwiązanie tego typu, czyli jednoosiowca na dużych kołach, mówiłeś o zaletach jakby skrzyni, że ona jest szeroka i tak dalej, mimo wszystko, to jest duża zaleta. Powiedz mi, czy w jakiś sposób ucierpiał tutaj adapter tylny w stosunku do, powiedzmy, kultowych, kluczowych modeli, jak, nie wiem, 51 czy 6240, czy on coś stracił na swojej wartości, czy to jest adekwatnie w odniesieniu bardzo zbliżony? Żeby tak doprecyzować, maszyny, rozrzutniki z adapterem talerzowym serii 1, 2, 3, czyli 1080 jest pionowym, 2120, 2140, 3140 są dostępne z pionowym i z poziomym adapterem. Szerokość skrzyni w tych maszynach jest
1,85 m. Natomiast te wszystkie modele od 41,90 w górę, tak bym to nazwał, to są szerokość skrzyni 2,05. I różnica polega na tym, że są minimalnie węższe wałki. Łańcuchy, które stosujemy, są wszędzie te same, we wszystkich rozrzutnikach. 14x50, rozwiązanie jest znane z innych maszyn, wielokrotnie żeśmy to przytaczali. Czyli siła zerwania 100 ton na jest, taśmie jest i dla jest wszystkich modeli jednakowa. tak samo. Tak. Czyli nie ma tu miejsca, że tak powiem, na minimalizm, mimo że jest to jeden stosunkowo z mniejszych Mało tego, rozrzutników. jak zobaczymy tutaj te listwy, z racji, że skrzynia jest minimalnie węższa, są te listwy krótsze. Płaskowniki, które są spawane w łańcuchy, one są aż do tego miejsca. Zobaczcie, jakie to grube jest. Czyli tej listwy raptem jest tutaj, nie wiem, ile 25 cm. 25 cm. W tamtych większych rozrzutnikach jest to troszeczkę więcej. Czyli nawet teoretycznie można powiedzieć, że ta taśma może być jeszcze bardziej wytrzymała niż w tych większych. Następne rozwiązanie, no pominę adaptery V-Split. Seryjne mamy o średnicy metra, natomiast tu mamy z racji węższej skrzyni ładunkowej talerze 90 cm, ale znowu skrzynie, które są tam pod spodem zamontowane, są Rogelberga. Okay. Czyli też nie ma miejsca na brak tak zwanego profesjonalizmu bo to są te i siły. same przekładnie, co w 41,90, co w 52,10, co w 62,40. Te samiutkie przekładnie. Jeśli chodzi o napęd adaptera tutaj poziomego, mamy WOMU. do wyboru. Albo tak, z WOMU oczywiście, ale mamy z możliwością tutaj tego napędu albo łańcuchowego, albo poprzez wałek kardana. Tak, tutaj mamy rozwiązanie seryjne, łańcuchy 1,1/4 cala, dodatkowo kropelkowe smarowanie łańcuchów, zbiorniczek oleju znajduje się tutaj. Jest to proste rozwiązanie, przytrzymaj tam. Proste rozwiązanie na zasadzie, jeżeli operator uruchomi posuw taśmy, jednorazowo ciśnienie oleju, tutaj jest membrana, tłoczek, który jakby dawkuje tutaj na te pędzelki jedną dawkę oleju. Czyli dzieje się to tak naprawdę samoczynnie. Samoczynnie operator musi tylko tutaj pilnować, żeby ten olej był i nic więcej. Wydłuża to zdecydowanie żywotność tych łańcuchów, ale rozwiązanie kardan znane z tych większych maszyn, które praktycznie no chyba wprowadziliśmy prawie że seryjnie. Wytrzymałość jeszcze To jest zdecydowanie. jednorazowa wymiana oleju, nie podlega dyskusji, ciche rozwiązanie, jednak łańcuch Będzie jest gdzieś tam, hałaśliwy, zwłaszcza będzie po go słychać. czasie, gdy on się tam troszeczkę wyciąga i tak dalej. No, Nawet zwróćmy uwagę, jeżeli pracujemy będziemy rozrzucać tego typu maszyną wapno, czyli zasuwę spiętrzającą otwieram na 20, 30, Tak, 40 stosunkowo. cm, górny wałek będzie pracował na pusto, tak to nazwijmy. tak można Czyli on powiedzieć. będzie- Dokładnie. Łańcuch jaki by nie był, on jednak będzie się zużywał. Ale tak z takich rzeczy troszeczkę drobniejszych, może mniej istotnych, ładne tablice. One tak bez kozerytu się znajdują. Nie no, te tablice to jest akurat od ubiegłego roku, jak dobrze wiesz, są wszystkie nasze maszyny mają homologację COC. Jest to homologacja europejska, dopuszczenie do ruchu we wszystkich krajach europejskich, jest to znormalizowane i na dzień dzisiejszy obowiązkowe. Czyli tak naprawdę nie ma problemu tutaj z rejestracją tej maszyny i poruszania się po drogach Każda publicznych. jedna nasza maszyna Posiada homologację posiada europejską. homologację. Rama też masywna, widzę, Znaczy tutaj wytrzymała. ta maszyna akurat to jest nadwozie samonośne, jak tutaj widać, czyli nie mamy tutaj dodatkowej ramy, tylko ten profil jest odpowiedzialny za utrzymanie tej konstrukcji i do tego jest przykręcone zawieszenie. Akurat w tym przypadku jednoosiowe, czyli nie zawieszenie. Dwie rzeczy chciałem Cię zapytać. Sposoby sterowania na szybko Okej. i czy w tym modelu też występuje system wagowy? Tak, to jest, Bo chcąc na przykład... zaczynając od ostatniego Twojego pytania, stwierdzenia, możemy zastosować system wagowy w każdej naszej maszynie Okej. z tych większych, a ten model, jeden z mniejszych, jest dostępny również systemem wagowym, a system dawkowania jest dla wszystkich rozrzutników jednakowy. Okej. Mogę sterować, tak jak tu w tym konkretnym Pokazuj. przypadku, hydrauliką ściągnika, czyli mam najprostsze rozwiązanie. Każdą jedną funkcję, tu będzie to lepiej widać z tej strony, każdą jedną funkcją, zresztą tu jest fajne rozwiązanie, ja bardzo jestem dumny z tego, że operator nie musi w jakiś tam skomplikowany sposób doszukiwać się. Tu akurat mamy parkę, jest to zasuwa spiętrzająca, są piktogramy, obrazki, nawet nazwijmy to,
ktoś, kto nie do końca ma wiedzę, co do czego służy, jest to w stanie ogarnąć. Tutaj mamy Jest w stanie po prostu rozszyfrować to. podłogi, dodatkowo mamy No właśnie, chyba kluczowe urządzenie, narzędzie tutaj. podstawowy dławik, który jest odpowiedzialny za prędkość taśmy. Na dzień dzisiejszy jednak te wszystkie ciągniki mają regulowaną ilość przepływu oleju i operator nowoczesnym ciągnikiem, zaczepiając maszynę bez żadnego dodatkowego jakiegoś tam specjalnego sterowania, jest w stanie sterować tą prędkością taśmy, zmniejszając lub zwiększając prędkość posuwu. Dodatkowo wszystkie sterowania, dawkowania zależne od prędkości jazdy, izobus, pilotbox, to wszystko jak najbardziej również Też w tej wersji jest możliwe. Występują. No i jedno z ważniejszych rzeczy, wiem na które Ty zwracasz uwagę, to jest dyszel zaczepowy maszyny. Dyszel dolny najlepiej, najlepszą trakcję, że tak powiem, daje Dociążenie nam ciągnika. dociążenie. I co? I zaczep kulowy tak Kula naprawdę. K80 to jest mój ulubiony pacjent, to jest jedyne połączenie bezluzowe. Każde połączenie bolcowe, stworzniowe daje jakiś luz, gdzieś to tam ma I wpływ powoduje na... z czasem wybijanie zaczepu. Chociaż w tej maszynie, akurat z racji, tak jak popatrzymy tutaj z boku, mamy dość daleko Adapter, oś i adapter, ale chodzi o to, że w maszynach tego typu, jak na przykład tam mamy tandem, koła znajdują się pod spodem i ładunek przemieszczając się powoduje w pewnym momencie tak negatywny nacisk na zaczep, czyli jakby odciążenie. jego, Tu jasne. natomiast przy pełnej maszynie mamy dosyć spory nacisk, 4 tony na zaczep ciągnika, ale jednak odjeżdżając nie powoduje to żadnego negatywnego nacisku, czyli odciążenia tyłu ciągnika. Andrzeju, tak jak mówiłeś, do zmierzchu byśmy tu opowiadali, rozwiązań, mimo że to tylko i wyłącznie rozrzutnik obornika, ale rozwiązań, ale rozwiązań mamy Patrz mnogo na ceny i mnóstwo. nawozów. Cały To czas. jest aż. Andrzeju, bardzo Ci dziękuję. Również dziękuję. Trzymaj się, do zobaczenia. Do zobaczenia.